Chodź, pokażemy Co? naszym widzom, jak pięknie goździki kwitną. Piękny, one są cudne, tfu, tfu, na psa urok. Dzień dobry, drodzy telewidzowie. Witamy Dobry. Was bardzo uprzejmie i serdecznie na naszym odcinku, na naszym kanale, chciałem powiedzieć, w kolejnym odcinku. Obok mnie tradycyjnie Beata. Obok mnie tradycyjnie Ireneusz. Dzisiaj nie mam żadnego planu, jeżeli chodzi o pracę. Czyli Żadnego. rozumiem, że jesteś bez planu. Bez planu, całkowicie bez planu. O, kanał bez planu. Jest Polecamy. taki kanał bez planu, Tak, polecamy. Tak, ale podróżniczy. Ale no nieważne, polecamy. Ale dzisiaj bez planu, dlatego że im bardziej jakoś szczegółowo robię plan działania tutaj, to mi coraz gorzej wychodzi. Więc dzisiaj będzie bez planu, może wtedy właśnie coś zrobię, chociaż już jedna czynność poszła, nie ma, odpadła. Mieliśmy kosić, ale Tak. jak padało strasznie. Padało, mocno. lało i z tego jesteśmy szczęśliwi, że padało, natomiast nie jesteśmy szczęśliwi, bo trochę padał grad. Znaczy nawet nie trochę, taki dosyć mocny grad padał. No ale generalnie bierzemy Jest okej. się, Kochani, zostańcie z nami do końca. Zapraszamy do oglądania. zapraszamy. Pamiętacie Gizelkę? Różyczkę Gizelkę? Różyczkę, taką malutką różyczkę. Był konkurs w ubiegłym roku, co tu posadzić. I rzutem na taśmę zdecydowaliśmy, że dajemy sobie i róży ostatnią szansę, ponieważ róże nam nie wychodziły. I oto jest ona. W zeszłym roku sierotka, a teraz przepiękna. Róża Gizelka. Róża Gizelka, tak. Ma piękne kwiatuszki, cudne ma te kwiatuszki, takie delikatne, subtelne. Chociaż w tym roku, Beata, część tej róży przemarzła i Bardzo. wycinaliśmy. Tak, kilka Ale ona i pędów. tak rośnie pięknie teraz. Tak, kilka pędów niestety przemarzło i musieliśmy wyciąć, ale dziewczyna dała radę. Ile pąków ma? Bardzo dużo, A powiedz tak. mi, jaki to jest kolor kwiatów? Wiesz co? Trudne pytanie. Białe, kremowe, brzoskwiniowe. Jak to różne kolory? No znaczy, no to jest na przykład, no to nie jest czysta biel, prawda? Ale no takie biała, trochę kość słoniowa. Tutaj jest taka herbaciana, brzoskwiniowa. Ta lekko taka różowawa, też taka lekko brzoskwiniowa. Także to tak ciężko wyczuć, no. Pewnie w zależności od stadium rozwoju danego tego ponczusia, no wygląda trochę inaczej, ale ładnie. Ale póki co ma się dobrze i rośnie. Tak. I miejmy nadzieję, że niebawem zarośnie całą pergolę. No tak, bo takie było założenie właśnie, żeby tutaj coś było, żeby to zarosło. Tak naprawdę to pergola była zrobiona właśnie po to, żeby coś tu było posadzone. Ale my i żeby coś wcześniej sadziliśmy. Pamiętasz, co to było? I nie wyszło, nie udało się? Nie Czy pamiętam. to klematyz jakiś był pnący, coś? A może? Nie No pamiętam. dobrze, Wiem, że nieważne. coś było, tak. W każdym bądź razie jest szansa i nadzieja, że ta róża właśnie zarośnie. No zobaczcie, nowy zakup. Czy wy też tak macie, że co tydzień musicie coś kupować, żeby sadzić? Ale jakie ma korzenie, kurczę, jakie ma korzenie. Wybujałe. Werbena patagońska. A ty miałaś werbenę, gdzieś tutaj rosła. Dobrze powiedziałeś, miałam, ale już nie mam. Najprawdopodobniej przemarzła, nie wysiała się. Czy u was, kochani, też przemarzła werbena? No właśnie, napiszcie w komentarzu, podzielcie się, bo u nas nie ma ani jednej werbeny. Chodź, pokażemy Co? naszym widzom, jak pięknie goździki kwitną. Piękne, one są cudne, tfu, tfu, na psa urok. Przecudne są i kolor mają fantastyczny i fajnie się prezentują To tutaj. prawda. Trochę kiepsko, że na pierwszym planie, bo są za duże, o czym już mówiłam, za wysokie, ale fajnie, bo i szałwia, i te goździki, i te głowy tych czosnków, tam dalej brunera, super. Tam jeszcze głębiej te piwonie, te już przekwitły, zaczynają tamte drugie, tamte są pełne, a tu już muszę
O proszę, no widzisz, nie mam planu, a idąc z tym, już tak kamasja do obcięcia, piwonie do podwiązania, bo leżą. No już masz robotę. A Tak, przed chwilą mówiłaś, że ty nie wiesz, co ty będziesz dzisiaj robiła. to znaczy ja nie miałam planu. Aha, plan, bez planu. A bez planu. Ale tutaj trzeba jeszcze podciąć te wyschnięte gałęzie wiązu. Trzeba wyciąć liście czosnków, które już też wyglądają brzydko. Tutaj praktycznie Ty wiesz co, nie ma- tobie weekendu zabraknie. zabrak. No toż właśnie tak zawsze mówię. Jeszcze mówiłaś, plan? że coś będziesz przycinała, tylko nie ciemierniki chyba. Muszę musisz powycinać przyciąć. te liście ciemierników, tak, które są brzydkie. To jest tak, że dużo jest rzeczy do zrobienia, tylko po prostu nie powinnam robić planu. Powinnam sobie robić tak normalnie, co mi przyjdzie, znaczy może inaczej, nawet nie co mi przyjdzie do głowy, tylko co mi wpadnie w oko. To powinnam robić. Masa rzeczy to tak przychodzi do głowy na bieżąco. Tak, no człowiek idzie i widzi. No, na przykład tutaj te czosnki też już obrzydliwie wyglądają. Tutaj postawimy nie gaurę, tylko tą werbenę. A tu jeszcze właśnie a propos gaury, jedna, jedyna sierota. Ich tu było przecież kilka przepięknych takich. A tu została mi jedna sierota. Która urośnie. Mam nadzieję, że urośnie, no ale no to będzie wyglądała tak po prostu jak palec w ciastko. Co? W ogóle się nie składa. No nie powiem w co, no więc powiedziałam w ciastko. To się nie rymuje. Co ty, Beatka, wycinasz teraz? No to te przekwitnięte te czosnki, i one już tutaj te liście mają takie wstrętne, brzydkie, więc muszę je po prostu, niektóre się dają wręcz po prostu wyciągnąć, a niektóre obcinam, no, żeby no, było już trochę ładniej, no nie za ciekawie. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, Tak? jak również do was. Co daje tobie, wam, kochani, największą satysfakcję? Sadzenie, pielęgnacja czy efekt końcowy? No to pytanie jest z tych trudnych. Ponieważ ja lubię obserwować zmiany, tak od momentu posadzenia, poprzez właśnie pielęgnację, aż do chwili, kiedy widać tak naprawdę takie efekty. I to wtedy właśnie człowiek widzi, czuje, jak to wszystko się zmienia i ile udało się osiągnąć. A największą taką satysfakcję to daje mi świadomość, że dzięki takiej systematycznej pracy w pocie czoła, Ale dzisiaj jest chłodno, z czasami, czego cię wyciera? to dzisiaj to jest wręcz tak, no tutaj się trzeba dobrze ubrać. Ale śmieję się, no czasami jest naprawdę w pocie czoła, jak jest dużo pracy. Ogród z roku na rok, z sezonu na sezon staje się po prostu taki coraz piękniejszy, taki coraz bardziej dorodny. I wtedy człowiek zapomina o tym całym wysiłku, o tej całej właśnie pracy w pocie czoła i zostaje taka radość z tego co jest, z tego całego efektu. To jest po prostu najpiękniejsze. Nie no, rozmarzyłem się. Ojej. Powiedziałaś to tak pięknie. Słuchajcie, a tak przy okazji, dziękuję. skoro jesteśmy i stoję w tym miejscu, to coś wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest poidełko. Kiedyś, swego czasu, w którymś z odcinków wstecz, w tym roku, nie tak dawno, chyba 4 odcinki wstecz, Tak. pytaliśmy się was, nie wiem czy widać ten piedestał, ja to nazywam, Tak, piedestał. co tutaj postawić. Tak. Bo tutaj mieliśmy taką kulę, ale tej kuli już nie ma, ona się rozleciała, można powiedzieć prawie. I tam były różne propozycje, pamiętasz? Tak, te różne, ale najwięcej było właśnie poidełek. I
Jest, tadą, jest Jest poidełko. poidełko. Będziemy mocowali tutaj, kombinowali, jak na tym właśnie piedestale zamontować poidełko. Bo nie chcielibyśmy go przytroczyć tak na amen, na stałe, tylko tak, żeby go ewentualnie można było, nie wiem, zdjąć, umyć, a nawet jak nam się powiedzmy znudzi, no to w jakiś gdzieś tam przestawić. Bo on całkiem w tej chwili całkiem nieźle to poidełko stoi. No tak, ale tam jest ta śruba taka mocno Ale wystająca. ona w niczym nie przeszkadza. No nic, niemniej jednak zobaczymy. Poidełko jest Poidełko przepiękne. jest. Miałaś robić coś innego. Mówiłaś, jak wychodziłaś z domu, Bartka, że idziesz sadzić werbenę i I zmieniło mi się. kobieta zmienną jest. Tak, ale tutaj wylukałam, że muszę obciąć gałęzie w wiązie, bo mi się przypomniało, ale no po prostu tak błysnęłam inteligencją, że, Że co? że sama z siebie się śmieję, bo przyszłam wycinać gałęzie w wiązie po deszczu, gdzie każdy róg najmniejszą gałązką uruchamia fontannę. Leje ci się na głowę Tak. po prostu. Nie, no zostawię to, bo to jest... Prysznic masz z głowy. Nie, dziękuję. To ja wolę ten inny taki, domowy. Aha. Nie, muszę to zostawić, bo jest za mokro. Za mokro. A wezmę się po prostu za posadzenie werbeny. Czyli po prostu nie pomyślałaś. Nie, no kompletnie nie pomyślałam. Dlatego się śmieję, że tak błysnęłam. Bardzo. No i A werbenka, proszę bardzo, werbenka. dalej Czeka. czeka. A gdzie ją posadzisz? No właśnie tutaj, gdzieś przed tą lampką zabiorę ten kamień, bardzo ładny zresztą, który podkreślam, że dostałam od rodziców, dostaliśmy od rodziców. I posadzę tutaj tą werbenę. Tylko tak próbuję się jeszcze doszukać, bo wydaje mi się, że gdzieniegdzie jeszcze wyrasta gaura. Ale te listeczki, bo ta jedna jest duża i ewidentnie widać, że to jest gaura, natomiast tamta reszta to są takie miniaturki i nie chciałabym usunąć tej gaury, bo a nuż widelec wyjdzie dobrze. To dobrze, no. To obok posadzisz werbenę. No ale właśnie no tutaj, no dobra, no coś będę kombinować, bo werbena rosła również tam. Ty wykombinujesz coś, ty jesteś I niezły zastanawiam kombinator. Zastanawiam się z tym kombinator. Tak. Zastanawiam się, czy tam jej nie posadzić, tej werbeny. O, widzę, że operacja Bluszcz 2026. Pierwszy raz w tym roku. Nie, chociaż już go troszkę tam Ty, podcinałam. tutaj to oszaleć można. On tak rośnie, że Tak, on jak szalony tu rośnie. on No kurde to rośnie to jak bluszcz, ten. No, jak chwast, Nie. Miałem coś innego na myśli. jak milin, Nie. A co najszybciej rośnie na świecie? bambus. Bambus. On zapierdziela jak bambus. Co robi? Rośnie, o Jezu, rośnie jak bambus. I że no uszu, można tak? Metr dziennie. Tak. Nie no, przesadzam, metr dziennie. I co Nie, później? metr, tak, jest możliwe, że rośnie metr dziennie, autentycznie. Nie, no nie żartujmy, no coś. Nie żartujemy, mówimy całkiem poważnie. No nie metr dziennie, no przestań. Metr dziennie nawet bambus. Metr dziennie, ten, wiciokrzew? A nie, bambus! Kurna, ale żeśmy pogadali. Jak gęś z prosięciem. Ale coś widzę, że masz fazę na cięcie. No mam. No i skończysz Nie to? wiem, tak coś Jeszcze mi coś się- będziesz cięła? Porobiło trzmielinkę jeszcze tutaj, o tak elegancko. Tak po deszczu? Chyba nie bardzo. Chyba masz rację. No właśnie. Daj sobie... Nie, ja dzisiaj mam jakiś problem z myśleniem. O matko, nie wyspałaś się, czy co? Nie, no właśnie się wyspałam, ale no poszłam najpierw, cięłam wiąza, na głowę mi lało się. Teraz przyszłam ciąć tego bluszcza, też mi się leje. Miałam ciąć trzmielinę, nie pomyślałam, że po deszczu się nie powinno ciąć, żeby Słuchaj. w razie czego nie roznosić chorób grzybowych. To włączmy myślenie.
Ale dzisiaj jakoś ciężko. Może Nie wiem, kawusia dlaczego. mocniejsza, co? Chyba trzeba. Chyba trzeba, ale ten bluszcz to ja już tu przytnę, ponieważ on jest właśnie jak chwaścior, więc mam nadzieję, że mu nic nie Jemu będzie. to nic nie będzie. On już tu i tak Gnioca, nie był. łamioca, to jest... No tak, jest taki właśnie. Zresztą tak naprawdę po tym deszczu to tak kiepsko się to tnie, bo Bo ci się na głowę mi leje. się leje na głowę to raz, a po drugie właśnie przykleja się wszystko do nożyc. Ale całe szczęście, że popadało. Na Kurczę, szczęście. Niech pada. Tak, niech pada, bo w ogóle inaczej wyglądają rośliny po deszczu. Tak. One po prostu wtedy żyją. Po prostu żyją. No i co? Mamusia musiała powiedzieć, żeby to wyciąć i dopiero wycinasz. Nie. Ja powiedziałam, że wiem, że muszę to wyciąć, tylko nie było nadarzającej się ku temu okazji. Może nie miałaś wedy? Nie, po prostu nie miałam czasu. Robiłam dużo innych rzeczy i zabrakło mi czasu na to. A zresztą bez przesady, nie wszystko trzeba robić tak od razu biegiem natychmiast. Zgodzisz się ze mną? Jak najbardziej. Czasem coś może poleżeć odłogiem, musi nabrać mocy prawnej. Także Jakiej mocy? prawnej. Jakoś nie mogę tego połatać. A nie możesz połatać ogrodnictwa z mocą prawną? Tak. No ale dobra. Ale chcę ci powiedzieć, że a propos ciemielników. Zobacz, tutaj ciemielniki, pokazuję teraz ciemielniki, teraz pokazuję ciebie. I a propos ciemielników, ja podlewałem je co tydzień. Ale one i tak, jak było tak gorąco i nie padał deszcz, to one były klapnięte. Tak, Ale teraz, jak w tym tygodniu było no sporo deszczu, Tak. w porównaniu z ubiegłymi tygodniami, to w tym tygodniu było sporo deszczu. tak. I one zupełnie inaczej wyglądają. Ale a propos deszczu i a propos roślin, poproszę, zapraszam. Mam iść za tobą? Tak, blisko. Nie będę ci za mocno męczyć. Ta sama sytuacja jest z żurawkami. Identycznie ta sama sytuacja. Żurawki były podlewane za każdym razem co tydzień, jak tu byliśmy, prawda? Tak. Podlewałeś. I one leżały, po prostu leżały na ziemi. A teraz poszedł deszcz, jest trochę bardziej wilgotna ziemia i żurawki mają się świetnie. Podsumowując, nie ma to jak deszcz. Nie ma. Żadne podlewanie nie zastąpi deszczu. Tak, tam tu w tygodniu popadało którejś nocy, całą noc padało, prawda? Chyba 2 dni temu, 2 noce wstecz. I dzisiaj w dzień padało. No dzisiaj też padało, tak. No. I rośliny w ogóle inaczej wyglądają. One w ogóle nawet, samo to, że są takie sztywniejsze, żywsze, to one mają inny kolor w ogóle. Ale to po wszystkie, deszczu. to dotyczy wszystkich Tak. roślin. Tak, ależ oczywiście, że tak. No. Jeszcze wspomnę o klematisie tutaj na tej pergoli, że on w tym roku to i tak jest dużo lepszy niż w poprzednich latach Tak. ostatnich, prawda? Tak. W ubiegłych latach to praktycznie go nie było. A w tym roku też przemarzł. Bo przemarzł. O tutaj, to się chyba ułamało. Bo jest takie, ja patrzyłam to w ubiegłym tygodniu. Wiesz, jemu jest daleko do tego, jak był kilka lat O, temu, jak tak. wyglądał, prawda? Tak, on lata temu to tak zarastał, że ja już się zastanawiałam, żeby... Jego trzeba było obcinać, bo nie było widać tej pergoli. Tak, ale ja się zastanawiałam, żeby od tej pergoli iść tam w kierunku płotu i zrobić takie zadaszenie jakby, żeby Tak, on pamiętam. sobie Tak. poszedł właśnie na płot. On tak szalał wtedy. Tak szalał, a w tej chwili to jest namiastka tego, co było, Ale tak jak mówię, i tak w tym roku rośnij, kochany, rośnij. nie jest najgorzej. O tak, porozmawiaj z nim, pogłasz go. Tak, to trochę podetnę, bo to wytnę to, co tam jest uschnięte, pogadam. Przemów do niego. Może zrozumie. Chciałam Wam pokazać, jak już powoli zaczyna kwitnąć hortensja. Już ma takie
Tutaj te kwiatostanki piękne. Jestem zdziwiona, że tak szybko. Bo takiej nie szło, praktycznie żadnej jeszcze nie idzie, tak pięknie, a tej idzie. Zobaczymy jak się ma tutaj wiciokrzew serotina. O, kolego, pięknie, zaczynasz też kwitnąć. Pięknie. Tutaj przydałoby się podwiązać, żeby... Albo dobra, na razie zostawimy, żeby tak zwisało. Nie musi wszystko iść do góry, ale on i tak jakoś tak fajnie poszedł do góry. Irek tutaj poprzycinał wszystko elegancko, popodkaszał. No pięknie, pięknie. Irecki! Irecki! Coś się urodziło? Co ty zrobiłeś? Irecki, co ty zrobiłeś? Co się stało? Nie mam siły do niego. O czym ty mówisz? Nie mam siły do ciebie. Co ty zrobiłeś? Wiesz, co zrobiłeś? Nie wiem, co zrobiłem. Skosiłeś mi trawę z obrinusa, który wyjątkowo rósł. O. No mówiłaś, żebym skosił trawę. No ale nie... Misiek! Kurczę, nie sikaj mi tam na kwiatki. No trawę, ale nie ozdobną. Trawa to trawa, no. No nie, no No to proszę więcej nie cię. będę kosił. A tak się cieszyłam, że urosło, chociaż kawałek, To chociaż te rośnie. 15 centymetrów tam już wylazło. Odrośnie, nie martw się. No, bo i nie odrośnie. A to jest cały Ireneusz. Wszystko, co na drodze, to nie przyjaciel, jak się ma kosę w ręku spalinową. Kochany, dobrze, żeś tych hortensji nie powycinał. Nie, to by żyłka nie dała rady. Żyłka by nie dała rady. Nie wiem, kto nie zamknął furtki, ale wiem na pewno, że przyszedł misiek tutaj. No i no, odwiedziny. No, tylko że zaraz będzie u sąsiadów. Może nie. Muszę się nim zająć. I proszę cię, nie koś już mi więcej żadnych traw ozdobnych. Bo i tak poprzemarzały i już ich prawie nie ma. Oczywiście. Zwrócę na to szczególną uwagę. Następnym razem. No dobrze, trzymam cię za słowo. Szanowni Państwo, bardzo uprzejmie Wam dziękujemy za oglądanie. Fajnie, że jesteście z nami. No i cóż, odpowiedzcie na pytanie, które zadawaliśmy wcześniej. Ja może powtórzę. Pamiętasz, jakie to było pytanie? Co mi daje już wiem. satysfakcję? Co daje Wam największą satysfakcję? Sadzenie, pielęgnacja czy efekt końcowy? No i cóż, odpowiedzcie na pytanie w komentarzu. Albo napiszcie inny komentarz, jak będziecie chcieli. Zasubskrybujcie kanał, podajcie Dajcie lajka. film dalej. Dajcie lajka. No i cóż, widzimy się w niedzielę o godzinie 10. Jak oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. A zapewne tak będzie. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie. Serduszko dla Was. Niech Pa, Wam pa. wszystko dobrze rośnie.